Siemaneczko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, ja akurat jestem w trakcie, w zasadzie zaczynam dopiero ogarniać bałagan po poprzednich naprawach. Jakieś Audi, Corsa, Dodge Grand Caravan, roboty sporo. Słuchajcie, tutaj jeszcze Wam wrzucę shorta, słuchajcie, w Audi A4 B7, słuchajcie, odnośnie błędnego montażu filterka oleju. Tutaj ten filterek tak już się troszeczkę wyprostował, on w ogóle był źle założony w obudowie i po prostu nie spełniał swojej funkcji, ale o tym, słuchajcie, wrzucę wam shorta. Przypuszczam, że możliwe teraz już zaraz będziecie mieli, albo już jest ten short na moim kanale odnośnie tego montażu tego filtra, także sobie zerkniecie. To było z 2-litrowego TFSI, z tej B7, w której robiłem dwumas i sprzęgło. Ogólnie tam było dużo więcej pracy, bo tylne hamulce, jakieś zaciski poszły nowe, krótce wodne, no masa roboty, tarcze, klocki, przewody hamulcowe i dużo innych rzeczy. Tak. Ale słuchajcie, nie o tym dzisiaj mowa, nie o tym dzisiaj będzie film. Słuchajcie, dzisiejszy film będzie o Audi A4, również B7, ale tu z silnikiem 1.8 turbo. Czego będzie dotyczył film? Dziś będziemy sobie, słuchajcie, usuwać, w zasadzie dzisiaj sobie usuniemy jedną usterkę, a drugą sobie tylko potwierdzimy, bo tak naprawdę z drugą usterką mamy troszeczkę ułatwioną sprawę, także ewentualnie tylko musimy to potwierdzić, ponieważ Mariusz, właściciel tej Audi, już tam u siebie w swoich okolicach z tamtym mechanikiem, właśnie w tamtych jego okolicach potwierdził sobie, znaczy sprawdzili sobie, że przypchany jest wydech. Ja jeszcze w tamtym roku, jak się przejechałem tym Audi, coś robiliśmy, już nie pamiętam co, może oleje filtry, nie chcę skłamać, ale nie pamiętam. No to od razu już powiedziałem, że to auto nie jedzie tak jak 1.8 turbo w życiu. Jest po prostu tak, jakby, jest takie wrażenie, słuchajcie, jakby gliniarz z Beverly Hills wetknął w końcówę wydechu całą kiść bananów, albo co najmniej, słuchajcie, pół reklamówki ziemniaków. Także tak wygląda rzeczywiście, jakby po prostu, no ogólnie auto ma dużego muła, no i tam sobie chłopaki sprawdzili, że rzeczywiście coś jest na rzeczy z wydechem, bo odkręcili sobie sondę lambdę, no i auto nabrało trochę wigoru, także tu musimy sprawdzić, czy kwestią jest sam katalizator, czy może coś tam gdzieś się dalej podziało. Także na początek wejdziemy sobie z kamerą inspekcyjną, ale i tak chyba docelowo będziemy sobie katalizator wyciągali, no i ocenimy sobie, czy po prostu on się rozsypał, czy zapchał się z jakiegoś powodu. Także to będziemy oceniać. To jest jedna usterka, taka powiedzmy główna, a druga usterka w zasadzie no też, no to akurat nie jest jakaś kosztowna, nie jest jakaś poważna, ale słuchajcie, już się zaczyna zacierać mechanizm wycieraczek. Także słuchajcie, zdemontujemy sobie mechanizm wycieraczek i spróbujemy sobie go zreanimować. Z reguły 8-9 na 10 udaje się zreanimować, także postaramy się to ogarnąć. No i tyle, takie dwie ustereczki. Także słuchajcie, przejdziemy sobie do auta, telefon mam. Przejdziemy sobie do auta. Zamknę sobie tylko warsztat. Przejedziemy się. Ogólnie błędy tu się żadne nie palą. Poczekajcie, ktoś już tarabani do mnie. Kurczę, gorąco dzisiaj niemiłosiernie. I wszędzie pył. Wszędzie pył na autach. Nie wiem, czy to akurat będziecie widzieć tutaj z pozycji, słuchajcie, kamery, że auto ma muła. No musicie mi uwierzyć na słowo, ja tu mogę mu, słuchajcie, wciskać pedał gazu do podłogi, a on po prostu się no nie zbiera. No, jeszcze szyba się zablokowała. Co to się z tą szybą dzieje? No nie gadaj mi, że... O,
Coś tu przełącznik nie łączy. Następną robótkę mam, będzie trzeba chyba przełącznik zobaczyć, rozebrać. O, dawaj, domów mi się. Dobra. Dobra, jedziemy tak. Trochę nas tutaj powentyluje przez szybkę. Także mówię, nie wiem, czy będziecie to akurat uda wam się to zaobserwować, że auto nie jedzie. Będziecie prawdopodobnie musieli uwierzyć w to słowo. Ale słuchajcie, pokażę wam jeszcze jak wygląda praca wycieraczek. Ogólnie mechanizm wycieraczek może być tak zatarty, że na stole po zdemontowaniu, i tutaj prawdopodobnie nie będzie można ręką w ogóle ruszyć, słuchajcie, ramienia mechanizmu. Ale silnik od wycieraczek, napędu wycieraczek jest tak mocny, jest tak silny, że on to ruszy. Że on to ruszy i słuchajcie, wycieraczki będą chodziły no powoli. No zobaczcie. Tutaj to jest ich praca, a z tego co tutaj Mariusz właśnie wspominał, właściciel auta, no to one po prostu potrafią momentami no tak się po prostu zmulić, że no jakby miały zaraz stanąć, więc na pewno na 100% mechanizm wycieraczek będzie do zdemontowania. No i my, tak jak mówię, spróbujemy sobie go zreanimować, czyli rozebrać, wyczyścić, przesmarować, poskładać z powrotem no i zamontować. Dobra, to ja sobie tutaj wyjeżdżam poza teren zabudowany i zaraz sobie go tutaj lekko depniemy. No i w tym momencie, słuchajcie, ja już, właściwie mówię na słowo, ja mam pedał w podłodze, a auto po prostu no ono powoli się napędza, ale to jest, słuchajcie, no nie czuć tego w ogóle jadu, nie czuć tego odejścia. No sam mam 1.8 turbo, wprawdzie Bexa 190 koni, tutaj jest silnik BFB, nie pamiętam, czy dokładnie ma koni, w każdym razie około 160, coś koło tego. Także mniej, ale no to jest, no auto po prostu nie jedzie. Także zaraz sobie wrócimy, słuchajcie, na warsztat, odkręcimy sobie sondę i przejedziemy się jeszcze bez sondy, po prostu albo żeby potwierdzić, albo żeby wykluczyć tą diagnozę, którą chłopaki sobie sami postawili, ale przypuszczam, że raczej to będzie to. Tylko kwestia z tego, czy to jest wina samego katalizatora, czy ogólnie gdzieś coś na wydechu się dzieje. No może być różnie, auto już ma swoje lata, wydech jest jeszcze raczej oryginalny, więc różnie to bywa. Jakiś płat blachy gdzieś mógł się oderwać, jakieś wygłuszenie, coś mogło się przypchać, różnie bywa. Najczęściej jest to wina katalizatora, ale słuchajcie, w swojej karierze spotkałem się z różnymi przypadkami i tutaj nie można nic wykluczyć. No, zobaczcie, teraz mam dwójkę wrzuconą, pedał w podłogę, a auto po prostu no jedzie jak muł. Dobra, nie będziemy go tutaj, słuchajcie, dusić. Ja sobie powoli doczłapię się pod warsztat, odkręcimy sobie sondę lambdę i zrobimy sobie jeszcze jeden test drogowy już na odkręconej sondzie, czyli częściowo udrożnionym kładzie wydechowym. Dobra, weźmiemy sobie kluczyki do sond. Dobra, ta powinna być dobra. Także odkręcimy sobie, słuchajcie, tutaj tą pierwszą sondę. Kurde, ciepło. Jakieś rękawiczki założę, bo zaraz się poparzę.
Weźmiemy sobie od razu jakąś grzechoteczkę. O, tu też jeszcze muszę burdel ogarnąć po poprzedniej naprawie. Jakaś przedłużeczka. Tu mamy przedłużkę i grzechoteczkę. Dobra, odkręcimy sobie tutaj sondiczkę. Ej kurde, nie przeszkadza obudowa, nic, muszę wziąć inną przejścióweczkę. O, taką, nie, czekajcie, tu mam jeszcze jakieś przejścióweczki. O, ta będzie lepsiejsza. O, siadło. A teraz czy przegubu nie będę potrzebował? Chyba będę. Oj, się człowiek nałazi. Dobra, czekajcie, gdzieś na postawie. Poszła. Troszkę się tu nagrzało. Sama sonda jest cieplutka. Nie wiem, może przez jakąś szmatkę. Gorąca strasznie. No ale jaka ma być inna, nie? Kurde, przez szmatę nawet parzy. Ale się nagrzała, ja pierdzielę. Dobra, czekajcie, odstawię kamerkę. Nie mam ciężko. Dobra, udało się. Dobra, słuchajcie, sonda nam trochę ostygła, więc sobie ją przytrytkujemy, żeby nam gdzieś się tutaj nie poobijała za bardzo. Czekajcie, gdzie ją przypniemy? A tutaj może do przewodu klimy. No i dobra. No i dobra. Dziurę mamy, przelot mamy. Jakiś tam. Dobra, spróbujemy się przejechać jeszcze raz. Teraz będzie chyba troszeczkę głośniej pracował silniczek, czy wydech. Znaczy nie chyba, tylko na pewno. Czekajcie, przymkniemy tą szybę. Uda się. O, powoli idzie. O, dobra. No, trochę pierdzi mocno.
No zobaczymy, czy lepiej będzie jechał. Zobaczymy, czy będzie jechał lepiej, czy będzie miał troszeczkę więcej jadu. Że mocy przybywaj. No jest lepiej. Jest troszkę lepiej. Jest troszkę lepiej. O, Maciek na koparkowego się uczy. O, kurde, nie. Maciek na koparkowego startuje. O, proszę bardzo, czekajcie, podejdziemy trochę do Maćka. Zobaczymy, co on tam działa. Zaraz się przejedziemy. O! Co tu się wyrabia? Panie, nie ma nipy. Maciek się koparki do robi. Kupiłeś? Kurde. Ja będę Gratulacje. kamerowany. A jak? Kurde, Nóżka nie, kupiłeś śmigana. serio? Tak? Taka Martin Maniuszowanda. Ty, zarąbista. No patrzę, właśnie teraz jechałem właśnie na próbę i... Ale sprzęcior, ty, zajebista, naprawdę. Ty, to nie jest taka mini wcale. To samo co Marcina, tylko że on ma New Hollanda. No. Ten sam silnik, ten sam. Zajebisty sprzęcior. Kurde, będzie kopać, kurde. Będzie, w końcu kanał. W końcu kanał będzie. Obiecał, słyszeliście. No a jak? Jest podsumowanko. No, kopareczka elegancko, jeszcze raz gratulacje zakupu. Kiedy przyjeżdżać na serwis? Na serwis kopareczką, jak będziemy kopać kanał. Dobra, jeszcze raz gratki. Niech Na razie, służy. dziękuję. No, trzymaj się. Ale hej. będą bobry. Oj. Dobra, pogadaliśmy trochę. Nic nie jedzie. Nic nie jedzie. No, fajny sprzęciorek Maciek kupił. Przyda mu się na pewno. A w ogóle w opisie pod filmem będziecie mieli też, wrzucę wam, bo już miałem to robić już pod wcześniejszymi filmami, ale wiecznie coś człowiek gdzieś tam zapomina. Wrzucę wam, słuchajcie, linki do Maćka kanałów. Też prowadzi oczywiście już to w wielu wcześniejszych oczywiście filmach wspominałem o tym, ale wrzucę wam linki. Zobaczcie, jakie fajne kanały prowadzi, fajne rzeczy robi. Dobra, słuchajcie, to co? Jedziemy, ja już czuję, że jest trochę żwawszy rzeczywiście, ale mówię, tutaj nie będziemy teraz za bardzo pierdzieć ani szaleć. Tradycyjnie wyjedziemy sobie poza teren zabudowany, troszkę go tam kawałeczek depniemy i zobaczymy, ale już czuję, że rzeczywiście tak się wydaje, że jest troszeczkę żwawszy. No słuchajcie, ten otwór po sondzie no nie jest jakaś mega nie wiadomo jaki przelot, no ale słuchajcie, ciśnienie już chodzi. I jedna rzecz, słuchajcie, jeszcze teraz, jeżeli rzeczywiście ten wydech był zapchany, przypchany, to słuchajcie, obawiam się jednej rzeczy, że turbo, bo tu już Mariusz rzeczywiście dłuższy okres czasu jeździ z takim słuchajcie, zmulonym, przypchanym ogólnie wydechem, to słuchajcie, obawiam się, że turbina mogła to trochę dostać po dupie, no bo jednak między katalizatorem a turbiną w tym momencie wytwarza się, słuchajcie, dosyć duże ciśnienie, no i to ciśnienie, słuchajcie, napiera nam na co? Na koło kompresji, no i szybsze zużycie turbiny. No jedzie lepiej. Dobra, słuchajcie, nie będziemy teraz już go męczyć, jest lepiej, także najpierw jak on sobie ostygnie, słuchajcie, później oczywiście jak sobie ostygnie, wjedziemy sobie z kamerą inspekcyjną, zobaczymy, czy tu od strony silnika coś widać po tym katalizatorze, ale przypuszczam, że i tak, o ile to jest katalizator, że i tak raczej będziemy to rozkręcać no i będziemy patrzeć, co się dzieje, czy da radę go gdzieś zreanimować, wyczyścić, chociaż jeszcze, słuchajcie, nigdy nie miałem okazji czyścić katalizatora. Zobaczymy, czy w ogóle da radę.
jeżeli on rzeczywiście będzie przybity, a jeżeli będzie zbyt mocno zabity albo popękany lub wypalony, bo z tym też się często spotykam, kiedyś częściej, to słuchajcie, no niestety będzie do wymiany. Dobra, ja wracam na bazę i słuchajcie, widzimy się już na warsztacie. Będziemy demontować sobie mechanizm wycieraczek. Dobra, jesteśmy na warsztacie, także bierzemy się, słuchajcie, za demontaż mechanizmu wycieraczek. Ok, więc tak, na pewno musimy zacząć sobie od zdjęcia ramion wycieraczek, także musimy sobie tutaj zdjąć te zaślepki. Tu pewnie będą nakrętki na klucz 16, będziemy musieli podważyć ramiona, je zdjąć. No i tutaj ten element, słuchajcie, tą listwę podszybia będziemy sobie musieli zdemontować. Dobra, to ja działam. No dobrze, więc teraz tak, jak mamy już tutaj podszybie zdjęte, to słuchajcie, mamy teraz do wykręcenia 3 śrubki na klucz 10. Jedna jest tutaj, w tym miejscu, druga jest tutaj, w tym miejscu i trzecia w tym miejscu. Oczywiście zostaje nam jeszcze, słuchajcie, wypięcie tutaj wtyczki zasilającej. Ja sobie zdjąłem, słuchajcie, jeszcze ze sterownika silnika obudowę. Tutaj z tej całej obudowy, no bo ona troszeczkę tutaj też mi zasłaniała dojście do całego mechanizmu. Cały mechanizm to jest ogólnie ten element. Tutaj z tyłu jest schowany w głębi silnik. Wyciągamy to oczywiście w całości. Tutaj pewnie z tyłu też pewnie będzie jakiś wpust w taką jakby tuleję gumową stabilizujący, tak mi się wydaje. No, także odkręcamy te 3 śrubki i wyciągamy sobie już mechanizm. Mechanizm, słuchajcie, zaciera się oczywiście na wyjściach na wycieraczki. Czyli słuchajcie, tutaj na tych osiach, na tej osi i na tej osi zawsze jest zatarty, czyli w miejscu, gdzie na wieloklinie jest mocowana wycieraczka, znaczy ramię wycieraczki. Trzy śrubki wykręcone. No i dobra, próbujemy sobie już wytargać nasz mechanizm. Tutaj jeszcze trzeba będzie wypiąć kawałek mocowania instalacji elektrycznej zasilającej silnik.
Okej. Co ja sobie spróbuję może od razu jeszcze wtyczkę wypiąć. Nie wiem, czy mi tutaj się uda, bo trochę niewygodnie jest. Powiem wam, że i tak jest ciasno, żeby to wyciągnąć i trzeba będzie się tu troszeczkę chyba widzę pogimnastykować więcej. Dobra, wtyczkę sobie już wypiąłem. Co, będzie trochę lepiej? No to dobrze ciężko. Nie wiem, czy nie będę musiał tych ramionek, słuchajcie, sobie z jabłek powystrzeliwać. Czekajcie, spróbujemy. Może mi się troszeczkę więcej miejsca przez to zrobi. Ciężko. No powiem wam, że jest dosyć ciasno, także ciężko to wychodzi. Nic, kombinujemy dalej. Ale lipa. Kurde, myślałem, że to luźnie trochę wyjdzie. A tutaj nie dość, że mi pucha serwa przeszkadza. To jeszcze przeszkadza mi tutaj sterownik silnika. No i sama szyba. Kurde. No kiepsko. Kiepsko to wygląda. Kurde, nie chcę czegoś połamać. Ja pierdzielę. Wiecie co?
co, rzeczywiście jakbym wystrzelił te ramiona, tutaj to i to, które idzie na drugie, na drugą wycieraczkę, to wydaje mi się, że to powinno lepiej troszeczkę zejść. Ok, tu jedno mamy wystrzelone. Spróbuję sobie jeszcze strzelić. Kurde, jak to zrobić? Wyjdzie. Ok, dobra, tutaj wyszło. Dobra, poczekajcie. O. Uwaga na szybę. Uwaga na szybę. Wyszło. Dobra, mamy to. Ok, patrzcie. Dobra, czekajcie, na razie na podłogę położymy, bo na stole mam graty. Także zobaczcie. No jest kombinacja, ale słuchajcie, po wystrzeleniu tego jabłka, tutaj tego ramienia z tego jabłka i tego ramienia z tego jabłka, no zobaczcie, to akurat chodzi. To jest zatarte. Czyli ta jedna ośka jest, słuchajcie, zatarta całkowicie, ona w ogóle nie chodzi, a ta chodzi luźniutko. Oczywiście to też sobie rozbierzemy, ale ta jest totalnie zatarta. Czyli tutaj nam trzymał mechanizm. No dobra, słuchajcie, to co? Ja sobie tutaj robię miejsce na stole. W zasadzie i madle. I co? I będziemy sobie zaraz rozbierać ten mechanizm, czyścić, przesmarowywać i składać z powrotem. Myślę, że powinno się udać to zreanimować. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz, zobaczcie na stole. Tutaj ta strona chodzi nam idealnie, a tutaj ani drgnie. Także musimy sobie tą stronę rozruszać. Ciężko, bo ciężko, ale idzie. No dobra, czyli widzimy, że tutaj ta strona nam chodzi ciężko. Dobra, słuchajcie, tutaj w tym miejscu mamy, słuchajcie, takiego zegerka malutkiego, którego musimy zdjąć, czyli zabezpieczenie. O. Pyk. Jest. Zeszło. Widać? Widać. Także zgubić tego nie możemy. Pyk. Tu jest jeszcze podkładeczka. Taka cieniutka. I ogólnie tu też powinien być o-ring taki uszczelniający, ale on będzie chyba głębiej. No dobra, to teraz tak. Zapsikamy sobie penetratorem. No i będziemy powoli próbować to w dół wyszarpać. Od razu mówię, że będzie ciężko. Już tak troszeczkę jakby minimalnie lżej chodzi. Musimy kręcić w lewo, w prawo, słuchajcie, i już tak. Już nam się zaczyna przekręcać w imadle. Także tu musimy w imadle solidnie złapać.
Poszło trochę? Poszło trochę. O, chyba będzie szło. Oczywiście uważamy, bo to też, słuchajcie, jest cienka blaszka, tu jest aluminium, żeby tego nie połamać też w imadle, nie zgiąć, bo będzie trzeba kupić nowy, mimo tego, że można byłoby go rozruszać. Także ostrożnie. Już jest nasz. Czyli kręcimy lewo, prawo, ciśniemy w dół. O, dobra. Chyba wyjdzie już, wyjdzie. No okej. No i mamy ramionko, a tutaj jest ten o-ring, o którym wspominałem, gumowy. No dobra. Teraz tak, tu musimy sobie, słuchajcie, przemiziać całe, słuchajcie, gniazdo. Tutaj na tą ośkę. Oczywiście całą ośkę musimy sobie oczyścić z rdzy. Także, słuchajcie, mechanizm będzie jak najbardziej do odratowania. Nie trzeba będzie kupować nowego, a ten sobie i tak rozbierzemy, mimo tego, że on sobie fajnie luźniutko chodzi, to sobie go i tak jeszcze oczyścimy, przesmarujemy. No i słuchajcie, to będzie tyle, słuchajcie, z filozofii naprawy mechanizmu. Najważniejsze, że to wyszło, było mocno zapieczone, ale słuchajcie, miałem takie przypadki, że były, słuchajcie, te tutaj ośki zapieczone dużo bardziej. Z reguły spotykam się z tym, że obie są zapieczone. Tutaj, słuchajcie, dawno się nie spotkałem właśnie z tym, że jest zapieczona tylko jedna, a druga chodzi luźniutko. Z reguły obie są bardzo mocno zarżnięte. Także, no ale najważniejsze, że ta wyszła. Także połowa roboty za nami. Teraz wszystko czyścimy i szykujemy do montażu. Dobra, sobie przepiąłem w imadle na drugą stronę i zobaczcie, jeden o-ring mamy z jednej strony, czyli tutaj, w tym miejscu. Także sobie go wymienimy, a drugi ten mamy w tym samym miejscu, tylko że tutaj z drugiej strony. On oczywiście, wiadomo, zabezpiecza nam przed dostaniem się wilgoci, no ale słuchajcie, no niestety czas robi swoje i niestety tutaj wilgoć już się dostała, no i korozja spowodowała to, że mechanizm nam się zatarł.
Także mamy, słuchajcie, wszystko nam, zobaczcie, chodzi. Tutaj jedno ramię nam chodzi idealnie. W drugim, słuchajcie, nie było za dużo roboty, bo tak naprawdę, jak widzieliście, było czyściutkie. Także wystarczyło tylko je zdemontować i tak naprawdę przetrzeć szmatką i przesmarować. W środek, słuchajcie, tutaj prowadzenia tego stworznia ramienia. Słuchajcie, przesmarowałem ten środek smarem EUT43 do łożysk. Bardzo często go używam do różnych właśnie rzeczy. A słuchajcie, przy o-ringach, przy samych tutaj doszczelnieniach na dole i u góry, tak samo z jednej jak i z drugiej strony, użyłem sobie, słuchajcie, smaru do pasy do hamulców, czyli takiej, która nie rozpuszcza o-ringów i elementów gumowych. No, żeby ogólnie te, słuchajcie, o-ringi troszeczkę dłużej wytrzymały. Także słuchajcie, na pewno ten mechanizm podziała długo. No i teraz co? Teraz słuchajcie, kolejna ważna rzecz, na razie mechanizm sobie odłożymy. Kolejną ważną rzeczą, słuchajcie, jest tak. Musimy sobie przygotować, słuchajcie, tak jak mamy tutaj tą całą, słuchajcie, listwę podszybia. Tutaj zauważcie, na całej długości jest taka warga. Ta warga, słuchajcie, wchodzi tutaj w rowek dołu szyby w uszczelnienie, no i ona sama też robi jako uszczelnienie. I teraz bardzo ważna rzecz, to musimy, słuchajcie, bardzo porządnie wyczyścić, bo tu jest dużo syfu, brudu, paprochów, jak i na samej listwie, jak i, słuchajcie, tutaj na całej długości spodu dołu szyby i tego właśnie osadzenia tej wargi właśnie tutaj w dole szyby. Także musimy sobie tu i tutaj szybę porządnie wyczyścić. Ja sobie do tego używam szmatki, jakiegoś, słuchajcie, takiego szpikulca na szmatce i przeciągam sobie. Oczywiście dół szyby musi być umyty i cały ten rowek musi być wyczyszczony z syfu. No i tak, dobra, to co? Zabieram się, słuchajcie, za czyszczenie tego i na sam koniec, znaczy po tym oczywiście będziemy dopiero montować mechanizm, no i to dopiero cała listwa pójdzie na sam koniec. Dobra, to lecimy. No więc tak, po krótkiej zabawie udało mi się cały mechanizm tutaj zmieścić. Powiem Wam, że trzeba trochę pokombinować, także udało się go wrzucić. Także tak, zostało mi teraz zapiąć wtyczkę. Tutaj mamy wtyczunię, także musimy zapiąć wtyczkę. Musimy sobie cały mechanizm oczywiście przykręcić 3 śrubami do karoserii. No i oczywiście musimy strzelić się jeszcze z tymi ramionami tutaj na te główki, na te jabłuszka. Dobra, jedno i tutaj drugie, także muszę to wcisnąć, strzelić się, bo to wchodzi tak dosyć ciasno. No i co? Powinno wszystko hulać. Oczywiście trzeba będzie sobie jeszcze ustawić w pozycji wyjściowej mechanizm, także jak założymy wycieraczki, żeby się nie okazało, że wycieraczki nam wypikują maksymalnie w dół albo maksymalnie do góry. No. Także tak. Dobra, to ja sobie tak. Najpierw sobie wstrzelę te jabłka. Jedno i drugie. Tutaj w ramiona. Podpinam wtyczkę i przykręcamy wszystko. Później montujemy całe tutaj wyczyszczone już oczywiście tą listwę podszybia. Zakładamy ramiona wycieraczek i ustawiamy same ramiona na szybie.
No i mamy wszystko poskładane, znaczy wszystko. Oprócz ramion wycieraczek musimy sobie teraz ustawić mechanizm w pozycji wyjściowej, żeby móc sobie zamontować ramiona wycieraczek. No i zobaczcie, teraz jeżeli mamy rowki, słuchajcie, tutaj rowek i ten wpust w listwie wyczyszczony, mamy pewność, że tutaj nam wszystko będzie, słuchajcie, leżało idealnie. No i tak jest, siadło wszystko ładnie, idealnie, nic nie wychodzi. No i mamy pewność, że woda nam się gdzieś tam nie będzie dostawać w niepowołane miejsca. Tu jeszcze w 2-3 miejscach muszę zapiąć jeszcze klamry. Tutaj, tu i tam. Ja oczywiście tutaj jeszcze zapomniałem. Zamontowałem najpierw tą listwę podszybia, zanim założyłem z powrotem górną pokrywę tutaj obudowy sterownika silnika. No i musiałem jeszcze sobie wypiąć, żeby wkręcić wkręty 2. No, dobra, to co? To zrobimy sobie teraz tak. Teraz, żeby ustawić w pozycji wyjściowej wycieraczki, musimy sobie włączyć zapłon i włączymy sobie spryskiwacz. Spryskiwacz, po włączeniu spryskiwacza uruchomią nam się wycieraczki, powinny 3 razy się zakręcić. No i dobra. I teraz, słuchajcie, mamy pewność, że wycieraczki są, znaczy ramiona, mechanizm wycieraczek jest ustawiony w pozycji wyjściowej. No i teraz możemy przystąpić do montażu samych ramion. Okay. I dokręcamy z czuciem oczywiście, żeby nie przepałować. Trzymamy sobie jedną ręką ramię wycieraczki, a drugą sobie nie za mocno dokręcamy. Tutaj na wieloklinie i tak nam tutaj złapie. Więc tutaj nie ma jakiejś... Ok, no i wystarczy. Dobra. Zanim założymy zaślepki tutaj na nakrętki, to słuchajcie, zrobimy sobie próbę generalną, no ogólnie wycieraczek. Dobra, uwaga. No i widać, że słuchajcie, zdecydowanie dużo szybciej, ładniej chodzą te wycieraczki. Ok, dobra, jest super. Dobra, no to co, nie pozostało nam w tym momencie nic innego, jak tylko zamontować kapselki maskujące nakrętki. Pyk. I pyk. Oraz. Aha, i jeszcze te klipsy. O, jeden klips. I tutaj drugi klips. Tu teoretycznie jeszcze był trzeci klips, ale patrz, powinien być, ale go nie było. Ja niestety takiego klipsa nie mam, ale nie było go, to nie było. Nie będziemy tam nic kombinować, bo nie ma takiej mega potrzeby. Zakładamy sobie tylko jeszcze tą maskownicę. Czekajcie, trochę ją tu przetrę. Ok.
Ok. No i dobra. I słuchajcie, z tym w zasadzie mamy już po robocie. Czyli mechanizm jest wskrzeszony. Jedno ramię było zatarte, drugie ramię chodziło luźniutko, idealnie. A teraz jest wszystko w najlepszym porządku. Także mechanizm na pewno, słuchajcie, nam tutaj długo jeszcze posłuży. Dobra, słuchajcie, to co? Zabieram się za drugą część naprawy w tym Audi, czyli nasz tutaj nieszczęsny katalizator. Słuchajcie, wjedziemy sobie z kamerą inspekcyjną. Tutaj, jak pamiętacie, odkręciliśmy sobie sondę lambda. Wjedziemy sobie tam z kamerą inspekcyjną w gniazdo sondy. Zobaczymy, czy uda coś się zaobserwować po wkładzie filtra, po wkładzie katalizatora. Tak czy siak raczej tak będziemy prawdopodobnie go raczej demontować. Także wyciągam kamerę inspekcyjną i zaglądamy do dziurki. Dobra. Włączamy kamerkę. Ok. No i tak, co my tu widzimy? Czy coś widać? No powiem Wam, że wydaje mi się, że wkład jest zaklejony i to mocno. Nie wiem, czy tak będzie widać tutaj na filmie, ale takie jest wrażenie, że praktycznie wszystkie pory są, no tak wygląda, jakby były pozaklejane. Tak się zapowiada, słuchajcie. Tak się zapowiada. Dobra, no to co? Demontujemy katalizator. Jak zdemontujemy, będziemy mieli wszystko czarno na białym. Także bierzemy się za robotę. Mam nadzieję, że tutaj śrubki nam się poodkręcają jakoś w miarę. Te powinny pójść przy turbawce, a tamte, no zobaczymy. Są na przelot z nakrętkami, więc ewentualnie jak coś, to będziemy rwać. Musimy jeszcze wywalić drugą sondę, albo ewentualnie sobie wypniemy tylko wtyczkę i wyciągniemy ten katalizator z sondą. No ale tak czy siak, słuchajcie, auto muszę podnieść do góry. No i w zasadzie zaczniemy sobie chyba od dołu, bo tam będzie najciężej. Muszę wywalić całą obudowę filtra powietrza, tutaj wraz z elementem dolotu do filtra, żeby sobie zrobić tutaj miejsce, dojście do tych tutaj, słuchajcie, do tego kołnierza przy turbinie. Dobra, to biorę się za robotę. Miałem zacząć od dołu, a rozpędziłem się i górę rozkręciłem. Także górę mamy, słuchajcie, rozkręconą. 3 śruby na 3 nakrętki na klucz 17.
Słuchajcie, w takich miejscach, jak na przykład tutaj ta śruba, nakrętka pod spodem, tutaj pod flanszą, no to przydają się, słuchajcie, takie wygięte kluczyki do takich trudnych zadań. Dobra, to co, ja podnoszę auto i od spodu będziemy odkręcać dół katalizatora. Oczywiście wcześniej jeszcze muszę sobie zlokalizować wtyczkę drugiej sondy lambdy za katalizatorem. Tu nie będziemy się tutaj szarpać z nią i wykręcać sondy na aucie. Wyciągniemy ją z całym katalizatorem i sobie już ją wykręcimy po prostu na zewnątrz, jak katalizator będzie zdemontowany. No. No i dobra, słuchajcie, zobaczcie jak to wygląda. Tu mamy katalizator, tutaj druga część katalizatora i słuchajcie, teoretycznie powinienem odkręcić te tutaj 3 śrubki z tego kołnierza. Tutaj zobaczcie, brakuje, tutaj ktoś nie skręcił albo rozkręcił, zapomniał skręcić wspornik tutaj do tej rury środkowej z elementem elastycznym. Ale wiecie co? O to oczywiście sobie uzupełnimy. Tu powinna być też taka sprężyna specjalna z tulejką dystansową. Wszystko skręcone śrubą. Tego tutaj jak widzimy nie ma. Także będziemy sobie musieli coś tutaj wykombinować. Ale wiecie co? Tu ogólnie jest słabe dojście. Na upartego oczywiście by to ogarnął, ale słuchajcie, ja się nie będę tutaj z tym pierdzielił, nie będę się tutaj z tym męczył. Wiecie co? Wywalę sobie całą katalizator razem z całą tą rurą środkową. Tutaj sobie wywalę tylko tą poprzeczkę, tą o, i słuchajcie, wywalam to złącze tutaj volkswagenowskie i wyciągam to, słuchajcie, w całości. Będzie prościej, szybciej, sprawnie. Oczywiście będziemy musieli dać nowe złącze, chociaż to złącze już się widać rozsypuje, bo już jest masakrycznie skorodowane, także tu już długo ono nie pożyje. Założymy nowe. Ogólnie tutaj element elastyczny już jest również, to zbrojenie zewnętrzne już jest słabe. Zobaczymy, ocenię to. Jeżeli nie będę widział z drugiej strony gdzieś tam jakiś przykopce, to może to jeszcze zostawimy. Zobaczymy. Na pewno będę się zdzwaniał z Mariuszem, właścicielem auta, odnośnie tego, co robimy z katalizatorem. Jeżeli rzeczywiście okaże się, że jest zapchany, to słuchajcie, będę musiał się z Mariuszem skonsultować, przedstawić mu koszta i zadecydujemy, czy po prostu ten katalizator wymieniamy na drugi. I teraz kwestia, czy nowy, czy szukamy jakiejś używki sprawnej i co jeszcze? No i z tym ewentualnie złączem, czy wymieniamy, czy zostawiamy. Dobra, więc tak, ja sobie odkręcam poprzeczkę, rozcinam sobie złącze i wyciągamy całego, słuchajcie, całego tego kabana na zewnątrz. No dobra, kabana mamy na wierzchu i zobaczmy, co tam widać. O, zobaczcie, jak pięknie zaklejony. Widać? Myślę, że widać. Tu dosłownie po lewej stronie trochę jest delikatnie prześwitu, ale zobaczcie, wszystko jest po prostu zabite, zalepione. No i tu rzeczywiście praktycznie w ogóle nie było przelotu. O ile tutaj po lewej stronie, słuchajcie, ten delikatnie odkryty odcinek wkładu, nie wiem ile to może być, nie wiem, kilka procent dosłownie całej powierzchni, tutaj w jakikolwiek sposób przepuszczał spaliny, no bo coś tam przepuszczał, no to słuchajcie, ta cała reszta, no to rzeczywiście tu się po prostu spaliny blokowały i jest beton. Także tutaj niestety kat jest raczej już spisany na straty. Rozkręcimy sobie tutaj zaraz z tej strony jeszcze oczywiście, żeby, słuchajcie, odzyskać rurę.
Tutaj mimo tego, że słuchajcie, element elastyczny ma popękane trochę zbrojenie, zobaczymy, słuchajcie, myślę, że raczej będzie można to zostawić. Ale tak jak mówię, zobaczymy co tam Mariusz będzie sobie życzył. Także odkręcamy sondę, odkręcamy tutaj tą katalizator, stary katalizator od flanszy i no i co, ja dzwonię do Mariusza. Zobaczymy jeszcze od drugiej strony, jak tutaj wygląda sam wkład, wylot z katalizatora. No i co, no i będziemy myśleć co tu rzeźbić dalej. No i tak się powinna wykręcać, słuchajcie, każda sonda. Elegancko. Dobra. Nie wiem, czy trzeba będzie rozcinać, bo... O nie, tu się rozkręciło. Tu również. Okej, co my tu mamy? No, tu tak z tej strony tragicznie nie wygląda, ale... No ale z tej jest po prostu beton. Nie, słuchajcie, wiecie co? Widzę, że to tutaj raczej nie ma szans, żeby to wyczyścić. Bo to jest dosłownie beton. To nie jest, słuchajcie, sadza, to nie jest smoła. To jest po prostu, tu nawet tak wygląda, jakby ta powierzchnia tutaj na wierzchu to po prostu było stopione. To jest po prostu jak beton. Także tu to raczej z tego, słuchajcie, chyba nic nie będzie. No. No nic, trzeba szukać albo drugiego katalizatora używki, albo nowego. Dobra, mamy tu jakiś numer. Eberspacher. To jest oryginał. Volkswagen Audi. Dobra, idę coś poszukam. Dobra, słuchajcie. Nie mogę się skontaktować z Mariuszem, ale w międzyczasie coś załatwiłem. Słuchajcie, pojeździłem, podzwoniłem, poszukałem. Udało się dopaść nowy katalizator. Oczywiście zamiennik. Używek, słuchajcie, na miejscu nigdzie nie ma. Gdzieś po necie trzeba by szukać, kombinować. Nie mamy na to niestety czasu. Także jest trudno, słuchajcie. No biorę to na własną odpowiedzialność i montujemy, słuchajcie, nowy katalizator, zamiennik. No, będzie działał. Także lecimy z koksem. Zostawiam, słuchajcie, to stare złącze jednak. Założymy tylko, znaczy mówię tu oczywiście o elemencie elastycznym, ale założymy, słuchajcie, założymy nowe, czekajcie, mam w ogóle z tym rozmiarem. Kurde, czy to 55 nie jest? Tak, chyba tak. No. Myślałem, że mam 55, a nie mam jednak. Znaczy 56 w zasadzie. No nie mam, chyba.
No nic, poszukamy, może coś się znajdzie na półce. No, ale tak czy siak montujemy nowy katalizator. Także tu niestety już nie mamy czasu, żeby czekać. Mamy zestaw nowych uszczelek, śrub. Ok. Nowy kacik wygląda w ten sposób. Ok. No ogólnie wygląda, że to powinno być to. Dobra. Mamy elementy montażowe, dwie uszczelki, śruby i nakrętki. No dobra, to co? Bierzemy się za robotę. Nie ma na co czekać. Jedziemy.
No dobra, słuchajcie, mamy ogarnięte. Kacik sobie siedzi już. Tu mamy wszystko z góry poskładane. A od dołu wygląda to tak. Tu jeszcze oczywiście musimy sobie ten sporniczek tutaj jakoś załatwić, sprawę tego sporniczka. To już jutro. No i tutaj, słuchajcie, musimy wymienić sobie złącze volkswagenowskie. Skręcane tutaj ta mufa. Jutro mi to przyjdzie. Także już jutro sobie zrobię jazdę testową, zobaczymy jak on, słuchajcie, teraz jeździ na nowym drożnym katalizatorze. Tu już mamy wszystko, słuchajcie, poskręcane. No, także zostanie tylko wspornik i tamta mufa, no i oczywiście tutaj ta poprzeczka. Także na dzisiaj to by było tyle. Dobra, opuszczamy auto, wywalamy. Aha, no i jeszcze sondę muszę sobie tylko drugą podpiąć, zaraz sobie opuszczę auto na dół. Tu już nie będę się teraz nie będę wskakiwał na maskę, pod maskę. Opuszczę sobie auto i tylko jeszcze sobie drugą sondiczkę podłączę. I na dzisiaj to by było tyle. Ja widzę, że jeszcze płynu jest mało, także jeszcze będę musiał sobie, słuchajcie, zerknąć, czy jakiegoś tutaj wycieku nie ma. Ewentualnie dolejemy, jeżeli nic nie znajdziemy, także na pewno trzeba będzie uzupełnić płyn. No i tyle, słuchajcie, jeżeli będzie wszystko w porządku, jutro po złożeniu tego wszystkiego, no to co, będziemy auto próbowali wydać. No, także tyle. Dobra, słuchajcie, to co, widzimy się jutro. Tyle. Mamy kolejny dzionek. Słuchajcie, wjechałem sobie z powrotem Audiczką. Audiczka podniesiona. Przyszły złącza volkswagenowskie. Jedno sobie wędruje oczywiście awaryjnie na półeczkę. Kiedyś może się przydać. Swoje zapasy wyczerpałem niestety, więc uzupełniamy. A drugie montujemy, słuchajcie, do auta. Dobra, to tak. Najpierw oczywiście przesmarujemy sobie złącze pastą uszczelniającą do tłumików, do wydechów. Przypominam, pasta, która, ja akurat używam z Bossala. Pasta, która pod wpływem temperatury rozszerza swoją objętość, powiększa swoją objętość, czyli puchnie i oprócz tego twardnieje jak cement. No i tym pięknym sposobem bardzo dobrze doszczelnia układ wydechowy. Także słuchajcie, mufę, tu nasze złącze musimy sobie porządnie przesmarować. I słuchajcie, jeszcze smarem miedziowym przesmaruję sobie jeszcze tutaj, słuchajcie, gwinty. W razie W kiedyś trzeba by ewentualnie to rozkręcać, to będzie łatwiej rozkręcić. Dobra, musiałem telefon odebrać. No, także tutaj sobie jeszcze tylko gwinciki przesmarujemy. Tak o, profilaktycznie. Także tak jak mówię, kiedyś może będzie potrzeba
rozkręcenia złącza, to nam się śruby odkręcą w miarę normalnie, mam nadzieję. No i dobra, tu mamy przesmarowane, tu mamy przesmarowane. To wskakujemy pod auto. Palniczek, zapalniczka. Dobra, i hopsa pod auto. Dobra, wywalamy stare złącze. Też tak jak mówię, wczoraj nawet nie robiłem sobie jazdy testowej, żeby gdzieś tym wydechem tutaj nieskręconym tam gdzieś nie walić, nie majtać. Ok. No i dobra. Teraz sobie przypalniczkujemy, podgrzejemy sobie pastę. Tak jak wspomniałem, pod wpływem temperatury pasta się rozszerza, doszczelnia dobrze i twardnieje, tworząc nam bardzo dobre doszczelnienie. Dobra, wystarczy. Ok, dobra, to teraz tak. Zakładamy poprzeczkę. Poprzeczkę musiałem, słuchajcie, zostawić na jednej śrubie, bo jest obrobiona, słuchajcie, obrobiony wpust. Także udało się tak bez wykręcania całkowicie. Ok. No dobra. Czyli w zasadzie to by było chyba wszystko. Aha, jeszcze osłonę musimy założyć pod silnik. Niestety nie ma mocowań oryginalnych. Było przymocowane na trytytki, więc no nic, no chyba nie zostaje nam nic innego też jak zamontować na trytytki również. Dobra. Dobra, złącze siedzi. Słuchajcie, tutaj niestety musiałem skręcić tylko na śrubkę. Tutaj mamy przy skrzyni jeszcze gumową tuleję, więc tu będzie amortyzowało, to nie jest na sztywno. Ale tutaj, słuchajcie, w tym miejscu, gdzie dałem śrubę, tu oryginalnie powinna być sprężyna na takiej tulei i długa śruba. Niestety czegoś takiego nie mam.
nie mam w tym momencie za bardzo co tu wykombinować, więc na razie skręcone jest tak, żeby po prostu ta rura tutaj w miarę sztywno siedziała. Cała tutaj amortyzacja odbywa się tutaj na tej tulei, także no to ewentualnie będziemy za jakiś czas, jak będzie potrzeba, poprawiać. Także tak. Katalizator sobie siedzi. A, jeszcze zrobimy, czekajcie, jedną rzecz. Wezmę jeszcze smar miedziowy. I jeszcze sobie maźniemy tutaj końcówki gwintów. Może tak nam to tutaj nie wyżarzy, nie skoroduje za mocno. Czekajcie, dojdę do tamtej, trzeciej. Dojdę jakoś. Dobra, jest. Dobra, lepiej nie trzeba. No i dobra. Wszystko siedzi. Siedzi. Dobra, to tak, zwijamy, słuchajcie, manele. Zwijamy manele i będziemy robić jazdę testową. Aha, no i tą osłonę jeszcze pod silnik musimy zamontować. Dobra, trytytki w dłoń. Trytytki w dłoń, odcinaczki. Dobra, słuchajcie, to co? Ja sobie zamontuję tą osłonę, opuszczamy auto i będziemy się wybierać na próbę. Zobaczymy, czy coś tutaj nam dał ten nowy katalizator na pełnym, na przelocie, bo mamy sprawny katalizator, a ten, jak przypominam, że totalnie zabetonowany. Dobra, to wrzucam osłonę i zaraz będziemy jechać na próbę. No dobra, słuchajcie, wszystko mamy poskładane. Kacik siedzi elegancko. Mechanizm zregenerowany. W tyczunie mamy pospinane. Także wybieramy się na jazdę próbną. Tak. Dobra, kapota w dół. Czekajcie. Zdejmę sobie tylko kufajkę, bo na dworze jest już dość gorąco. Dobra. Czekajcie, kluczyk jeszcze muszę zabrać. No a sam jestem ciekawy, jaka będzie różnica. Aha, i z tym płynem, tym płynem chłodniczym i brakami, zapomniałem wam to pokazać, ale
Już założyłem osłonę. Słuchajcie, z parownika, spod parownika instalacji gazowej jest wyciek. Ja, słuchajcie, tego nie ruszam. Tam prawdopodobnie z samego parownika trzeba będzie wykręcić kruciec, tak na to się zapowiada. I tam pewnie jakiś o-ring będzie. Ale słuchajcie, ja się do gazu nie dotykam, ja się na gazie nie znam. Słuchajcie, od gazu są fachowcy, którzy się tym zajmują. A ja się do gazu, tak jak mówię, nie dotykam. Trzymam się od gazu z daleka. Także zaraz sobie jeszcze wrócimy, uzupełnimy sobie jeszcze płyn chłodniczy. I zaraz zobaczę, czy mam jeszcze, powinienem mieć. Od razu Mariuszowi zalejemy płyn do spryskiwaczy, bo pokazuje, że jest minimum. No i tak. Zaraz tu sobie wyskoczymy na główną i tu już jest, w zasadzie już za chwilę będę wiedział, czy jest lepiej, ale na pewno będzie lepiej. Zdecydowanie, słuchajcie. Dobra, także tradycyjnie będziemy tutaj się rozpędzać w terenie zabudowanym. Poczekajcie sekundkę, zaraz wyjedziemy sobie tutaj za znak teren zabudowany i tam sobie troszeczkę go leciutko przyciśniemy. Oczywiście jeszcze nie za mocno, bo zaraz nie skrytykujecie, że robię, słuchajcie, jakieś przepałowanie na zimnym silniku. Ale bez przesady. Dobra, to zaraz widzimy się z powrotem. Dobra, przekroczyliśmy teren zabudowany. No, także powiem wam, no teraz tą chcę jechać. Teraz tą rzeczywiście się zbiera. No, także diagnoza się potwierdziła. Oczywiście mieliśmy też trochę ułatwioną sprawę, bo Mariusz, właściciel auta, już sobie wcześniej to zdiagnozował ze swoim mechanikiem w swojej okolicy. Także mieliśmy trochę ułatwioną sprawę, nie musieliśmy szukać nie wiadomo czego, bo chłopaki, tak jak wspominałem na początku filmu, odkręcili sobie sondę lambdę, tu u góry przejechali się, no i stwierdzili, że jest troszeczkę więcej jadu, więcej mocy, więc wnioski były takie, że zapchany jest wydech, katalizator. No i to się potwierdziło. Tak jak widzieliście, katalizator zabetonowany na amen. Gdyby to była, słuchajcie, gdyby to była sadza, gdyby to była jakaś smoła, sadza, coś w tym stylu, no to można by spróbować jeszcze pokusić się o to, żeby to, słuchajcie, przepłukać pod ciśnieniem, tak jak się, słuchajcie, myje, czyści katalizatory pod ciśnieniem chemią. Ale tutaj, słuchajcie, w tym wypadku moim zdaniem żadne takie tego typu czyszczenie tutaj nie dałoby rady, bo po prostu to jest cement zacementowany, nie ma szans. Tam nawet chyba ten przód jest po prostu, wygląda na to, że jest przytopiony. Tylko teraz, słuchajcie, nasuwa się pytanie, co było tego przyczyną, co było tego powodem. Tu ogólnie na początku, jak wypytałem Mariusza, Mariusz mówi, że troszeczkę gdzieś tam auto ma pobór oleju. Przypuszczam, że tutaj też to mogło gdzieś tam wpłynąć w dużej mierze na to. Sama, słuchajcie, też instalacja gazowa, przypuszczam, że, bo tak, ogólnie słuchajcie, auto, które jeździ na gazie, no sam gaz, słuchajcie, wytwarza tak naprawdę, z tego co wiem, większą temperaturę spalin
I słuchajcie, to mi się wydaje, że tutaj gaz mógł się też przyczynić w jakimś stopniu do zeszklenia, do przytopienia tego katalizatora. Ewentualnie, słuchajcie, mogły być też jakieś inne niedomagania. Także no, na chwilę obecną no, na pewno nie będziemy robić remontu silnika, żeby, słuchajcie, niwelować pobór oleju. Także zobaczymy, co się będzie działo. Jest nowy katalizator, jest drożny, auto odzyskało moc. Przy okazji oczywiście zreanimowaliśmy mechanizm wycieraczek. Teraz zobaczcie, pracuje pięknie, idealnie, jak nóweczka. Także nie zawsze, słuchajcie, trzeba mechanizm wymieniać. Czasami trzeba, słuchajcie, czasami trzeba, bo też nieraz mam takie sytuacje, że mechanizm jest tak zatarty, że po prostu nie idzie go, nawet nawiercając tuleje prowadzące tam, gdzie wchodzą te stworznie, na których obsadzamy ramiona wycieraczek. Tam jest tak po prostu zapieczone, że nie idzie. Raz czy dwa razy nawet przy próbie rozruszania tego gdzieś potrafiło mi ramię pęknąć i no i wiadomo, że to już jest no, wymiana, tylko i wyłącznie wymiana na nowy mechanizm, ale nie zawsze trzeba. Czasami muszę nawiercić, powiedzmy, w tej tulei jakieś otworki, zaaplikować penetrator i też, słuchajcie, udaje się też zreanimować te mechanizmy i one, o dziwo, długo żyją. Oczywiście te otwory też później sobie silikonem, w zasadzie używam rańca głównie, tego antracytu, zaślepiam sobie te otwory i słuchajcie, długo to funkcjonuje. Nie miałem jeszcze nigdy, słuchajcie, reklamacji, nawet po dłuższym czasie, po moich naprawach takich mechanizmów, więc słuchajcie, zdaję to egzamin. Także no 9 na 10 mechanizmów udaje się zreanimować i tutaj w tym wypadku na szczęście też tak się udało. Także jak widzicie, że na przykład wycieraczki już chodzą Wam bardzo wolno, ledwo co gdzieś tam się czasami gdzieś nie potrafią nie wrócić, albo w ogóle Wam staną, to macie, słuchajcie, tak naprawdę pewne, że mechanizm wycieraczek się już zaciera. A silnik jest na tyle mocny, słuchajcie, od napędu wycieraczek, że on nawet w momencie, kiedy Wy ręką nie jesteście w stanie ruszyć tego ramienia wycieraczki, to silnik to ruszy. Nawet jak jest teoretycznie stoi, słuchajcie, mechanizm na amen. No i tyle, słuchajcie. Ja już podjechałem sobie pod warsztat. Biorę się za następną naprawę. Spróbuję się znowu skontaktować z Mariuszem. Słuchajcie, od wczoraj nie mam za bardzo kontaktu z nim. Także wyślę SMS-a, że auto gotowe i będę czekał na kontakt od niego. Także to by było na tyle. Także co? Dziękuję za Waszą obecność. Niezmiennie dziękuję za komentarze, polubienia i subskrypcje. Także no co, miłego dzionka, miłego oglądania moich produkcji i zapraszam tradycyjnie do następnych filmów. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was wszystkich, cześć. A tutaj, słuchajcie, jeszcze przez chwilę będą nam odparowywały, słuchajcie, substancje lotne ze smaru miedziowego, z pasty uszczelniającej. Także chwilę tutaj jeszcze się może delikatnie pokopcić spod maski. No jeszcze idę po płyn chłodniczy, bo musimy uzupełnić. I oczywiście świeży płyn do sprysku, bo już tak jak widzieliśmy, końcóweczka. Będziemy uzupełniać płyn.
Dobra.